Witam Was, kochani, ponownie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić masełko do ciała. Takie masełko najlepiej sprawdzi się po kąpieli, natłuści suchą skórę, spowoduje, że odzyska blask. A więc do rzeczy. Do zrobienia masełka potrzebujemy masła shea, możecie również użyć kakaowego, kapułaku czy miks tych lub innych maseł kosmetycznych, oleju roślinnego. Ja użyję dziś żożoba i konopnego. Staram się zawsze używać nierafinowanych ze względu na ich bogaty skład. Witaminy E oraz wosku pszczelego. Nie musicie go dodawać. Zadaniem wosku jest zwiększenie twardości gotowego produktu, więc jeśli lubicie bardziej miękkie masełko, to pomińcie ten składnik. Oczywiście do tego przygotujcie dodatkowo słoiczek, wagę oraz coś do mieszania składników. Najlepiej mikser. Ja dziś użyję na początku spieniacza do mleka, potem bagietki szklanej, gdyż robię małą ilość masełka, ale gdy robicie więcej, najlepszy efekt uzyskamy mieszając mikserem. No i zaczynamy. Do szklanego słoiczka odmierzam 70 g masła shea. Do tego dodaję 2 g wosku pszczelego. Całość podgrzewam w kąpieli wodnej aż do rozpuszczenia. Następnie miksturę odstawiam do lekkiego przestygnięcia, po czym wlewam 10 g oleju konopnego i tyle samo oleju żożoba. Na koniec dodaję jeszcze 3 g witaminy E. Ja mam tutaj akurat w kapsułkach. Teraz wszystko mieszam bagietką do połączenia i wkładam do lodówki, żeby trochę stężało. Kiedy lekko stężeje, wtedy miksuję mieszankę, najpierw spieniaczem, a po chwili, gdy robi się coraz gęstsza, mieszam sprawnie szklaną bagietką. W tej chwili jeszcze możemy dodać kilka kropel ulubionego naturalnego olejku eterycznego. Ja dzisiaj dodam 10 kropelek olejku pomarańczowego. I to już wszystko. Masełko do ciała jest gotowe. Teraz wystarczy przełożyć je tylko do jakiegoś opakowania. I jeszcze kilka prostych rad. Ja dziś dodałam ciut wosku pszczelego. Tak jak wcześniej wspomniałam, jego dodanie spowoduje, że masełko będzie bardziej twarde, więc jeśli wolicie miękką konsystencję, nie musicie go dodawać. Także z proporcją maseł kosmetycznych i użytych olejów roślinnych można kombinować. To znaczy, jeśli chcecie, by masełko było bardziej puszyste, nie takie sztywne, możecie użyć nawet do 50% oleju roślinnego w stosunku do użytego masła kosmetycznego. Na koniec jeszcze chwilkę opowiem o cudownych właściwościach naszego masła do ciała, za sprawą użytych tu składników oczywiście. A więc masło shea posiada drogocenne właściwości dla skóry, zawiera nienasycone kwasy tłuszczowe, ma właściwości regeneracyjne, nawilżające, odmładzające, łagodzi przebarwienia, nie powoduje alergii. Olej konopny, niesamowity olej, jeśli chodzi o wpływ na skórę, głównie dlatego, że zawiera GLS, czyli kwas gamma-linolenowy, oraz witaminy E i K. Działa łagodząco także na takie stany chorobowe skóry jak łuszczyca, polecane przy atopowym zapaleniu skóry, egzemach. Ma właściwości gojące i nawilżające. Wzmacnia odporność skóry na działanie czynników zewnętrznych. Olej żożoba, olej o niepowtarzalnym składzie, m.in. zawiera 50% nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych, skwalan, fitosterole, minerały, np. chrom, miedź, cynk, siarkę, krzem, kobalt oraz znaczną ilość witaminy A i witaminy E, czyli witaminy młodości. Olej ten bardzo szybko się wchłania, nie zatyka porów. Ciekawostką jest, że służy zarówno dobrze osobom z suchą skórą, jak i tłustą. Ma on również działanie przeciwgrzybicze, działa bakteriobójczo, jest uważany za olej uniwersalny. Świetnie odmładza skórę, spłyca zmarszczki. No i oczywiście witamina E, pewnie już ją dobrze znacie z różnych produktów, które wcześniej robiłam, regeneruje skórę, hamuje procesy starzenia, a także pełni tu rolę naturalnego konserwantu. Uważam, że takie masło, którego zrobienie jest naprawdę proste, będzie bardzo pomocne dla osób w każdym wieku, także z różnymi problemami skórnymi, z problemami suchej, ale też atopowej skóry. Myślę, że warto spróbować, bo jest to produkt w pełni naturalny, a nie to, co większość kremów czy maści z apteki z długą listą składników. I to już wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam za tydzień na kolejny.